Dzisiaj mamy ogromną przyjemność gościć u siebie Łukasza Walę, youtubera poruszającego się na wózku. Kanał Łukasza okazał się ogromnym sukcesem na polskim YouTubie, dlatego jest nam niezmiernie miło, że Łukasz zgodził się z nami porozmawiać. Przejdźmy do pytań. Mógłbyś opowiedzieć trochę o swojej codziennej rutynie, o czynnościach, które musisz wykonywać ze względu na to, że poruszasz się na wózku? Jeśli chodzi o taką moją codzienną rutynę, to myślę, że ona się w sumie nie różni jakoś bardzo też od innych ludzi pełnosprawnych, bo moja rutyna w sumie nie wyróżnia się za bardzo niczym. Jedyne co muszę robić właśnie zawsze z rana, no to jest toaleta, która z reguły zajmuje mi jakąś godzinkę czasu, przez to, że właśnie siedzę, gdzieś tam te wszystkie jelita i inne rzeczy są bardzo takie leniwe, więc to jest jedyna rzecz, którą sobie muszę zaplanować w ciągu dnia, żeby po prostu tą godzinkę wcześniej wstać z łóżka, albo nawet półtorej godzinki z takim ogarnięciem się całym, powiedzmy, i żeby to wszystko ogarnąć, czyli w zasadzie jak wychodzę gdzieś na przykład o godzinie 8 rano, no to muszę wstać tak około 6:30, więc to jest taka rzecz, gdzie można powiedzieć, to jest taki mój codzienny make-up. Jak kobiety zawsze wcześniej wstają, żeby sobie zrobić make-up, to ja muszę wstać wcześniej właśnie, żeby ogarnąć sobie toaletę. Jakie pytania albo zachowania innych ludzi wprowadzają Cię w dyskomfort, a zdarzają się zdecydowanie zbyt często? W zasadzie u mnie nie ma czegoś takiego jak złe pytania albo pytania, które mnie gdzieś tam wprowadzają w jakiś dyskomfort, aczkolwiek wiem, że jest dużo innych osób na wózku, które są dość wrażliwe i są dość takie cięte na pewne pytania, ale u mnie czegoś takiego generalnie nie ma. Moi znajomi też wiedzą, że mogą się totalnie czuć wyluzowani przy mnie, mogą zadawać jakiekolwiek pytania chcą, prosto z mostu, czy to są jakieś pytania seksualne, czy jakieś takie pytania bardziej intymne na zasadzie toalety, mogą zadawać pytania dosłownie o wszystko. No a ludzie mają to z reguły do siebie, że często właśnie zadają takie pytania prosto z mostu, co u mnie nie sprawia żadnego problemu, ale wiem, że właśnie inne osoby mogą mieć z tym problem. Na zasadzie, co Ci się stało, jaki miałeś wypadek, i to są często pytania, można powiedzieć, jako pierwsze w ogóle ludzi, którzy gdzieś tam nas poznają, więc wiem, że inne osoby mogłyby mieć z tym problem. Jak oceniłbyś wiedzę społeczeństwa na temat niepełnosprawności? Jak oceniłbym wiedzę społeczeństwa na temat niepełnosprawności? Ja myślę, że to byłoby to takie 5/10, czyli jednak coś tam w sumie ludzie wiedzą, natomiast ta połowa jednak dalej jest taką jedną wielką niewiedzą. I wydaje mi się, że to się generalnie zmienia coraz bardziej, że coraz bardziej ludzie są świadomi. Wydaje mi się, że też moja twórczość w internecie to troszkę może o jakiś 1% podniosła, bo dużo się wypowiada na temat właśnie niepełnosprawności, więc takie 5/10 myślę, że bym dał. I nawiązując do poprzedniego pytania, jaka jest jedna rzecz, którą każdy powinien wiedzieć o osobach poruszających się na wózku? Co każdy człowiek powinien wiedzieć o poruszaniu się na wózku? Myślę, że chyba najważniejszą rzeczą byłoby to, żeby po prostu traktować nas normalnie, żeby mówić do nas normalnie, bo też często zauważam, że zdrowi ludzie pełnosprawni odnoszą się do osób na wózku tak jakby, często zdrabniają na przykład imiona, mówią tak jak troszeczkę do dziecka, mimo że na przykład jest jakiś 30-letni facet, który jeździ na wózku, to często osoba pełnosprawna z góry jakby traktuje go jako osobę nieporadną, osobę słabszą, nie wiem jak to nazwać inaczej, i po prostu zdrabniają często jakieś imiona, mówią jakoś tak, kurczę, nie wiem, otworzyć Ci drzwi i tak dalej, takie proste rzeczy, które no my robimy bez problemu, no ale ludzie często tak się właśnie zachowują, więc myślę, że to. Czy istnieją jakieś istotne, a mało oczywiste problemy związane z poruszaniem się na wózku? Niezwykle istotne, a mało poruszone kwestie, jeśli chodzi o wózek. Myślę, że tutaj chyba byśmy powinni się zatrzymać na temacie właśnie seksu i seksualności, bo myślę, że to jest ogromny temat tabu w Polsce i myślę, że dużo kobiet, które próbują jakiegoś związku z osobą na wózku albo myślą o tym, i też na odwrót, dużo facetów z kobietą na wózku, myślę, że często mają w głowie pytania, jak to by wyglądało w tej strefie seksualnej, czy ta osoba na wózku może uprawiać seks. I też często wydaje mi się, że mogą być opcje, gdzie ten związek po prostu nie wychodzi, bo ta osoba dana się zraża, bo myśli, że jednak to nie jest możliwe, a jest możliwe, więc myślę, że to jest chyba taka bardzo ważna kwestia, żeby właśnie uświadamiać ludzi, że jest to możliwe, jest to normalne, i chyba tyle. Czy dyskryminacja i hejt, którego doświadczasz, jeśli go doświadczasz, przez internet, boli Cię bardziej czy mniej niż w prawdziwym życiu? Czy dyskryminacja i hejt dotyka mnie bardziej? Myślę, że nie. Ogólnie ja mam bardzo mało hejtów, tak mi się wydaje przynajmniej. Mi hejt nie przeszkadza. Jak już jakikolwiek się pojawi, to akurat ja jestem taką osobą, że gdzieś tam ja to zlewam bardzo, więc nie, ja nie mam problemu z hejtem i gdzieś tam ten hejt mnie za bardzo nie dotyka. Nawet jeśli on się pojawia, no to ja go widzę i w jednym momencie już on mi wychodzi drugim uchem i go nie ma po prostu. Co sprawia Ci największą przyjemność w tworzeniu zawartości na mediach społecznościowych i YouTubie?
Najwięcej przyjemności w tworzeniu w mediach społecznościowych sprawia mi, wydaje mi się, odzew ludzi. To, że są jacyś ludzie, którzy to faktycznie oglądają, komentują, udzielają się i też kontakt właśnie z ludźmi, czy tam na Instagramie, wiadomościach prywatnych, czy w komentarzach, chociażby na TikToku, YouTubie. Wydaje mi się, że właśnie ten odzew ludzi to jest chyba największa rzecz, która mi sprawia przyjemność. Plus, jak stworzę jakiś fajny materiał, zmontuję go, widzę już efekt finalny tego materiału, to jest takie bardzo fajne, bo to też sprawia taką największą satysfakcję. Więc właśnie ten odzew ludzi plus satysfakcja ze stworzonych materiałów. No i wydaje mi się, że wiadomo, że jest to chyba oczywiste, że jak te liczby gdzieś tam rosną cały czas do góry, no to też jest to taka satysfakcja i to też jest fajna sprawa. Czego nauczyła Cię Twoja sytuacja? Czy pokazała Ci coś zupełnie nowego? Czego nauczyła mnie moja nowa sytuacja w życiu i na co mi otworzyła oczy? Wydaje mi się, że otworzyła mi oczy na to, żeby się nie przejmować takimi najmniejszymi pierdołami, że w tym momencie w sumie aktualnie nie przejmuję się za bardzo niczym co nie jest związane gdzieś tam z moją rodziną, ze zdrowiem mojej rodziny i tak dalej, tymi wszystkimi rzeczami wokół. To mi w sumie otworzyło oczy najbardziej, żeby się nie przejmować dosłownie niczym. No i chyba to jest taka jedna rzecz, która jest najważniejsza, wydaje mi się, w tym wszystkim, więc chyba na tym się zatrzymiemy po prostu. No i myślę, że to.